Cześć wam, dzień dobry. Przybyłem do was z daleka jak rębajarz i chcę wam dzisiaj opowiedzieć bajkę, która ma tytuł jak wszystkie bajki. Bajka ma tytuł Miasto Słońca, Królestwo Bajek. Pewnego dnia na górę życia szedł chłopiec ze swoim ojcem. Pokonali wiele kilometrów. Droga była bardzo długa, ale w końcu weszli na górę życia i strudzeni usiedli na samym wierzchołku. Tata mówi do syna: słuchaj, musimy rozpalić ognisko, coś zjeść. Widzę, że tutaj leży nawet jakieś drewno. Proszę cię, pozbieraj go, rozpalimy ognisko. Syn zrobił to, o co prosił jego tatuś. I po chwili już siedzieli przy ognisku. Naraz poczuli, że góra się trzęsie. Ojej, tato, jeszcze spadniemy z tej góry. Daj spokój, wszystko w porządku. Czasami tak jest, że są małe takie trzęsienia ziemi. Wszystko w porządku. I dalej siedzieli przy ognisku. Syn dokładał drewienka, ale po chwili góra zaczęła się mocno trząść i powiedziała, wydobyła głos: słuchajcie, jest mi gorąco, przypalacie mnie. Chłopiec usłyszał słowa góry i pyta: tato, słyszysz? Góra mówi, że ją przypalamy. Słyszę, synu, i dziwię się. No ale skoro tak mówi, tato, to może zgasimy to ognisko. Synu, no z chęcią bym to zrobił. Ty pewno też, ale będzie nam zimno. Musimy tu całą noc przecież być, zanim zejdziemy z tej góry. Oj, tato, to co my zrobimy? Zapytał chłopiec. Synu, nie wiem, powiem ci szczerze, że jestem w kropce. No bo co możemy zrobić? No i góra wszystko słyszała. I na te słowa o tej kropce odezwała się: zapraszam was do środka, do góry. Góro, a ty masz coś tam w tym swoim środku? Skoro nas zapraszasz, to serdecznie bardzo ci dziękujemy. I szybciutko zgasili ognisko, po czym wzięli plecaki. Zobaczyli szczelinę, z której światło dochodziło i weszli nią w górę. Spojrzeli w lewo, w prawo, a na wszystkich ścianach, gdzie rzucili wzrok, pojawiały się bajki, zupełnie jak na internecie, gdy wciśniemy klawisz, żeby nam się wyświetlił film. Jedna bajka, druga bajka, trzecia bajka, czwarta. Nawet trudno było się zdecydować, czy w ogóle patrzeć na te bajki, oglądać je, słuchać, czy może wejść do środka góry, gdzie zaprosiła góra. Góro, tu są bajki. No wiadomo, że są bajki, przecież wiem, że są bajki. To jest Miasto Słońca, Królestwo Bajek, ale biblioteka.
bez tego, że to jest miasto, tylko biblioteka tego miasta. Ojej, Góro, przecież to jest wspaniałe, to zupełnie jak muzeum. Jakie tam muzeum? To jest miasto słońca, królestwo bajek, biblioteka, rzekła Góra. No dobrze, 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 Góro, niech będzie tak jak mówisz, ale skąd w środku tyle bajek? Zapraszam was tam, na dół jest stół, pożywienie, posilcie się. Przygotowałam to specjalnie dla was, a jak będziecie chcieć dowiedzieć się więcej, to oczywiście wszystko powiem, ale za chwilę. Najpierw odpocznijcie. Sam mówiłeś, że jesteście strudzeni, a tutaj możecie się przespać. O fakt, no dziękuję, Góro, że pomyślałaś o nas. Bardzo ci dziękujemy. I zeszli w dół po takich stopniach wykutych w skale do wnętrza góry. Posilili się, odpoczęli i zaczęli pytać Górę. Góro, skąd te bajki? A, odkryliście mnie pierwsi. Nazywam się Góra Życia. Jako pierwsza kiedyś odkryłam słowo bajka i od tamtego czasu gromadzę wszystkie bajki z całej kuli ziemskiej. Od wszystkich gatunków życia. I one tutaj przybywają i na tych ścianach je mogliście już częściowo zauważyć. Zastanawiam się, rzekła Góra. Dlaczego żeście tu trafili? Pierwsi jesteście. No zaprosiłaś nas. No tak, to fakt, ale jeszcze nikt nie wszedł na szczyt tej góry życia. Wy pierwsi. Dlaczego? Zastanawiała się. O, nie wiem. Ale tak myślę, że może ty sama weszłaś na wyższy poziom świadomości. Może już jesteś absolutną górą, absolutnie prawdziwą górą. O! Człowieku, przypominasz mi początek bajki. Wtedy stałam się prawdziwą górą. Później po drodze uświadomiłam, że jestem górą życia. A dzisiaj mi uświadamiasz, że jestem absolutną górą życia. I stąd pierwsi goście. No może tak jest. A chłopiec słuchał. Zastanawiał się w ogóle, co to znaczy absolutna góra i jaka jest różnica między prawdziwą górą a absolutną górą. W ogóle o co chodzi tej górze? Słyszę, że chłopiec się zastanawia. Absolutna to znaczy, że rozszerza się zakres działania, skala, no i wy jako pierwsi jesteście tutaj wymiaru tej większej skali. Pewno będzie mnie tu odwiedzać o wiele więcej osób, rzekła Góra Życia. A, dobrze, że masz świadomość i że do ciebie to dotarło, rzekł mężczyzna. A, do tej pory był spokój, cisza, a teraz, kto to wie, może będą tu wycieczki nawet. O, koniec ze spokojem i ciszą. Oj, 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 to się będzie działo. Ale wiesz, to jest fajnie, to jest tak nawet radośnie, że ktoś cię będzie odwiedzał. Ja i tak was odwiedzałem, a właściwie wy mną wszystkie miejsca, bo bajka jest wszędzie,
we wszystkich gatunkach życia. No ale Góro, przestań się przejmować, że zaczną tu do ciebie przybywać wycieczki. To naprawdę jest bardzo fajnie, miło spotykać się z ludźmi, spotykać się z różnymi istotami w różnych gatunkach. Ach, wiem, ale do mnie i tak tylko przyjdą ludzie. W innych gatunkach i w waszym gatunku, ale tylko ludzie, bo tylko ludzie rozumieją bajki. A, rozumiem, rzekł mężczyzna. Ale to miłe. No słyszę, powtarzasz już to któryś raz z rzędu, że to miłe. Rozumiem, że chcesz mnie do tego przekonać. No dobrze, miłe, rzekła Góra. Wyglądało na to, że koniec rozmowy. Ale Góra tylko zamilkła. Mężczyzna i jego syn wieczorem, gdy już odpoczęli, obejrzeli dużo różnych bajek, które im się wyświetlały jedna po drugiej. Byli tacy radośni, szczęśliwi tym, co zobaczyli, bo właściwie na filmach mogli przemierzyć wszystkie te tereny, poznać wiele osób i ich życie i zobaczyć, jak wyglądają. To był piękny wieczór. No a najważniejsze, że im było ciepło i że mogli spotkać górę życia i że byli pierwsi i że dotarła do nich świadomość, że bajki są tak ważne i że gdzieś jest właśnie w tej górze życia biblioteka życia, biblioteka bajek w górze życia. I tak będąc radośni z tego faktu, w którymś momencie położyli się na karimatach i zasnęli. Śniło im się wiele bajek. Przyśniła im się też pierwsza bajka, wtedy, gdy góra życia powiedziała swoją pierwszą bajkę pierwszy raz. I gdy rano się obudzili, góra życia już czekała na nich i poprosiła: mam do was prośbę. Powiedzcie, że istnieję, że jestem, że we mnie są wszystkie bajki i że zapraszam wszystkich do słuchania bajek, oglądania, czytania i do bycia i życia w bajce, bo życie na ziemi to bajka. Dobrze, góro, powtórzymy to oczywiście, powiemy, zaprosimy. Rozumiemy, że już się zgodziłaś na skalę większą niż dotąd. Przemyślałaś. To dobrze. Dziękujemy za gościnę i wracamy tam, skąd żeśmy przyszli, do domu. Głoście, głoście. Bajka. Życie w bajce. I zapraszajcie. Niech przybywają do słuchania, oglądania i czytania bajek. Koniec bajki, ale mam nadzieję, że wam się udzieliła ta chęć oglądania, słuchania bajek, które mówią o istocie życia i są prawdą o życiu.
Tyle na dzisiaj. Cześć Wam.